Marianna Furman, witam Państwa. W programie Liderzy Jutra, sztuka świadomego biznesu, siła marki, siła człowieka kontra AI. Dziś w naszym programie wystąpią liderzy, których doświadczenie, odwaga i osobowość kształtuje współczesny biznes. W czasach, gdy AI zmienia każdy sektor, porozmawiamy o tym, czy człowiek wciąż ma przewagę i gdzie ta przewaga naprawdę się zaczyna. Żyjemy w czasach, w których człowiek i algorytm stoją obok. Współpracują, konkurują, czasem się zwalczają, a czasem nie potrafią się zrozumieć. Dziś spotykamy się, aby spróbować odpowiedzieć na pytania, czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze miejsce na intuicję, czy marka osobista jest silniejsza od algorytmów i czy człowiek nadal jest niezastąpiony. Są z nami liderzy, którzy reprezentują różne branże, różne drogi i różne historie, ale łączy ich jedno – odwaga bycia liderem. Odwaga do tworzenia, budowania i mierzenia się z ryzykiem każdego dnia. Gośćmi dzisiejszego programu są Martyna Guba, mentorka świadomego biznesu i transformacji, która od lat pomaga ludziom odnaleźć klarowność, wewnętrzną siłę i kierunek rozwoju. Jej praca łączy doświadczenie, intuicję i głęboką znajomość procesów ludzkich. Grażyna Trybuła, właścicielka Gruszka Beauty Studio, marki stworzonej na fundamentach jakości, precyzji i perfekcji. To dzięki jej uprzejmości możemy dziś prowadzić program w tym pięknym, kameralnym miejscu, za co uprzejmie dziękujemy. Tomasz Putynkowski, przedsiębiorca, który z determinacji i konsekwencji zbudował jedną z największych polskich firm księgowych w Wielkiej Brytanii. Jest przykładem lidera, który udowadnia, że profesjonalizm i wytrwałość mogą stworzyć markę o ogromnym zaufaniu. Paweł Suder, przedsiębiorca, twórca jogi Delicatessen, czyli miejsca, które stało się centrum lokalnej społeczności. Człowiek, który prowadzi biznes, tworząc przestrzeń dialogu, integracji i zaufania. Mariusz Wójcik, inwestor i właściciel ponad 200 nieruchomości oraz dużych rozpoczętych projektów. Przedsiębiorca, który od lat buduje realną wartość, tworząc przestrzenie, które służą ludziom i wyznaczają standardy w branży property. Bardzo dziękuję za przybycie wszystkim moim gościom. Przejdziemy teraz do rundy otwierającej, dzięki której nasi widzowie poznają punkt widzenia każdego lidera. I poproszę teraz każdego z Państwa o odpowiedź na pytanie i może zacznę od Martyny. Pracujesz z ludźmi w momentach przełomowych, kiedy ktoś szuka sensu i redefiniuje siebie. Gdy patrzysz na sztuczną inteligencję, widzisz w niej bardziej narzędzie, które może pomóc człowiekowi w rozwoju, czy zagrożenie dla jego sprawczości? Dziękuję za pytanie. Więc z moich obserwacji i rozmów z klientami zauważam, że sztuczna inteligencja może być pułapką, ale też może być trampoliną do głębszego rozwoju. Trafiają do mnie osoby zainspirowane dialogiem, takim nazwałabym to nawet coachingiem ze sztuczną inteligencją, który stał się w ostatnich czasach bardzo modny, gdzie uzmysławiają sobie, że sam dialog nie wystarczy i potrzebują to, o czym się dowiadują poprzez pytania, które trafnie potrafi zadać sztuczna inteligencja, że potrzebują to poczuć i potrzebują faktycznie osoby, która będzie im towarzyszyła, że potrzebują w jakiś sposób wyrazić to, co się w nich gromadzi pod wpływem tych dialogów. Więc sztuczna inteligencja jest dobrym początkiem, żeby zacząć rozmawiać, natomiast absolutnie potrzebuje drugiego człowieka, żeby można było poczuć to wszystko i zamienić w działanie. Nawet ostatnio miałam okazję poznać lidera, który zgłosił się właśnie dlatego, że sztuczna inteligencja zdiagnozowała, że problem nie leży w jego zespole, a w nim być może. Więc stwierdził, że poszuka coacha, który powierzy swoje myśli, przyjrzy się procesowi
i zaczęliśmy współpracę, gdzie gdyby nie sztuczna inteligencja, myślę, że nie miałby odwagi dojść do takich wniosków bardzo odważnych jako lider, że być może to, że firma się nie rozwija, przyczyną jest to, że być może nie zadbał o własny rozwój. Więc z mojego punktu widzenia jest to duże wsparcie, ale potrzebna jest świadomość, że niewystarczające. Czy trzeba je mądrze używać? Tomaszu, tobie zadam pytanie teraz. Gdy mówimy AI w księgowości, co przychodzi ci do głowy jako pierwsze? Szansa, która może pomóc twojej branży, czy ryzyko, że AI zrobi księgowość lepiej niż człowiek? I co wtedy stanie się z zawodem księgowego? Znaczy, wydaje mi się, że AI bardzo nam pomaga w tym momencie. To jest bardzo fajne narzędzie do tworzenia ksiąg. Sprawdza nasze błędy, sprawdza, czy nie ma duplikatów, gdzie wcześniej zajmowało to o wiele więcej czasu, żeby znaleźć te błędy albo żeby wyszukać duplikatów w systemach księgowych. Więc ja uważam, że AI nie zrobi naszych ksiąg lepiej. Stworzy nam więcej możliwości i szybciej jesteśmy w stanie pomóc klientowi i powiedzieć, co klient powinien zrobić, żeby nie wiem, znaleźć więcej kosztów, bo księgi będą gotowe już dużo wcześniej i widzimy lepsze forecasty tworzy niż my ręcznie, więc ja uważam, że AI jak najbardziej pomaga nam robić lepiej naszą pracę i nie wydaje mi się, żeby całkowicie wyparła księgowych, bo jednak w księgowości nadal dużą rolę odgrywa człowiek, który to swoje doświadczenie w księgach wprowadza i zmienia, co klient oczekuje od nas jako księgowych. Dziękuję. Mariusz, przejdę teraz do ciebie. Codziennie podejmujesz decyzje o dużym ciężarze finansowym. Algorytmy potrafią prognozować rynki, ale czy potrafią przewidzieć ludzkie zachowania? Jak AI może lub nie może wspierać inwestora, który podejmuje decyzje o milionowych wartościach? Z mego punktu widzenia sobie zdaję z tego sprawę, że sztuczna inteligencja przyjmuje bardzo grubo rynek i wszystko, co się dzieje w tym momencie na świecie, ale ja nadal stawiam na intuicję człowieka. Skupiam się na relacjach człowiek versus człowiek. Na pewno pomaga mi to w codziennym życiu. Dużo pomaga mi ta sztuczna inteligencja, używamy tego na co dzień, ale mimo to i tak podejmujemy sami decyzje, i szczególnie kiedy mamy do zainwestowania jakieś duże pieniądze. Używamy, nie ukrywam tego. Z tego co widzę, mój cały staw w biurze używa też codziennie. Praktycznie co drugie, trzecie zadanie to jest wykonywane przez AI, ale sprawdzamy to osobiście, czytamy, upewniamy się, czy jest dobrze to stworzone, czy to ma, powiedzmy, sens. Wiem, że nie zatrzyma tego nic. AI przejęło cały praktycznie świat w tym momencie, ale ja jestem taki oldschoolowy, stawiam na człowieka, na uczucia, spotkania face to face, rozmowa. Tyle mogę powiedzieć w tym momencie na ten temat. Fantastycznie. Paweł, w świecie, w którym AI potrafi analizować zachowania klientów, personalizować oferty, podpowiadać strategię sprzedaży, czy wierzysz, że da się zaprogramować także relacje i zaufanie, które budujesz na co dzień twarzą w twarz? Szczerze mówiąc nie. Prowadzę biznes 15 lat i my nastawiamy się na personalną obsługę i personalne podejście do każdego indywidualnego klienta. Nie idziemy hurtowo, nie staramy się patrzeć jak działa rynek, tylko staramy się spełniać potrzeby naszych klientów. Tak jak wspomniałem, od 15 lat działamy na rynku. Jeżeli klient podchodzi do kasy, wszystkie panie, które obsługują, są dla niego. Mamy scheme try before you buy.
i różne inne, więc to jest twoje 5 minut i wtedy jesteśmy personalnie dla ciebie, znamy cię indywidualnie, znamy twoje preferencje. Jeżeli wysyłasz współmałżonka na zakupy, my wiemy, czego to oczekujesz i czego chcesz, żeby on przyniósł do domu, nawet jeżeli on nie ma o tym pojęcia. Ale to wynika z praktyki. Też panie, które u mnie pracują, 3 na 4 pracownice pracują u mnie ponad 10-12 lat. Więc wszystkich klientów, których znamy z imienia, znamy z nazwiska, tak jak mówię, znamy z preferencji, więc nie mam... Czyli tworzy się takie... To jest takie małe taka community, to społeczność, jest, ciepło. wiesz, sklep to jest jest to takie miejsce, mały sklepik osiedlowy raczej niż duży supermarket, więc podejście też jest troszkę inne, ale nie wydaje mi się, żeby AI było dla nas albo zagrożeniem, mogłoby pomóc, ale nie wydaje mi się, że jest w stanie pomóc, jeżeli chodzi o indywidualne potrzeby klienta i jakieś takie emocjonalne zaangażowanie. Grażynko, Studio Gruszka, w której gościmy, to marka budowana na jakości i osobistym kontakcie z klientem. Gdy widzisz, jak AI generuje zdjęcia, wizerunki, trendy, a nawet podpowiada metamorfozy, co myślisz? Czy to fascynująca pomoc, czy jednak coś, co może spłaszczyć pojęcie prawdziwego piękna i indywidualności? Wiesz, Marysiu, ja jestem też oldschoolowa i jak zwrócicie uwagę Państwo na Studio Gruszka, nie ma ani jednej fotografii, bądź też jednego posta wygenerowanego przez AI. Chcę powiedzieć, że ostatni warsztat zwracam bardzo dużą uwagę na najwyższą jakość, a najwyższą jakość naprawdę może dać tylko mi człowiek. Ja cenię sobie AI, korzystam z jej pomocy, ale bardziej do tworzenia postów. Po prostu jest mi dużo łatwiej. Niemniej mój biznes polega na relacjach, na kontakcie z człowiekiem. Mój biznes polega na tym, a przecież Studio Gruszka to nie wszystko, co robię, bo przecież ukochaj się, to jest dopiero relacja. Natomiast nic, co tutaj jest, nie jest zrobione przez AI. Ich nigdy nie będzie, bo widziałam, jak wyglądają zdjęcia zrobione przez AI i wygenerowane, a jak wygląda zrobione przez człowieka. Zwróćcie uwagę, jeśli będziecie mieć chwilę czasu, wejdźcie na Studio Gruszka. Warsztat, który był ostatni świąteczny, poprosiłam do współpracy prawdziwego fotografa. Joannę Jóźwiak akurat, która przyszła, zrobiła zdjęcia. Zobaczycie zdjęcia zrobione przez artystkę, która przychodzi tutaj i widzi to miejsce okiem artysty. Ale jeszcze dopytam, gdyby się pojawił jakiś robocik, który zostałby ci zaproponowany, powiedzmy, nie wiem, właśnie do tworzenia takich metamorfoz, czy nawet do stanowiska fryzjerskiego, to co? To co wtedy? Przyjmujesz, czy jednak się wzbraniasz? Marysiu, ja się bardzo cieszę, że to jest tylko figura teoretyczna, Okej. ale powiem Państwu jedno. Wyobraźcie sobie, jak zamkniecie oczy, że masaż gorącymi kamieniami, gdzie najważniejsze są dłonie waszego terapeuty, wykonuje robot. Dotyk jest niesamowicie ważny. Ciepło dłoni. Głos. Robot też może być podgrzewany. Marysiu, co ty oglądasz? Przysłuchuję się uważnie i w jakiś tam sposób też próbuję... Ale ciekawe pytanie, ale chcę wam powiedzieć, że ciekawe pytanie, naprawdę ciekawe pytanie, ale nie wyobrażam sobie tego. Ja myślę, że branża beauty, która polega na tym, że często przychodzą tutaj kobiety czy mężczyźni, my robimy często odgrywamy rolę psychologów, terapeutów. Kobieta przychodzi do fryzjerki po co? Ona przychodzi stąd uzdrowiona. Tak. Ale nie wierzę do końca. Pełni jeszcze rolę takiego spowiednika. Dokładnie, więc tutaj chodzi też i znowu wszystko się opiera, zobaczcie, na relacjach. Znowu relacja. Na koniec dnia zostaje relacja, czyli człowiek. I ja Pięknie. wierzę, że my w tą stronę naprawdę pójdziemy. Dziękuję. Ja mam podobne doświadczenie i podobne podejście właśnie do Grażynki, że AI myślę, że może być świetnym narzędziem marketingowym, jako support marketingowy, ale jeśli chodzi o tworzenie biznesu jako takiego i tych relacji z klientem, nie jest w stanie zastąpić osoby w żadnym stopniu. To jest bardzo obiecujące. Martynko, tak, zadam ci drugie pytanie. W rozwoju osobistym kluczowe są emocje, intuicja, kryzysy i wewnętrzne przełomy. Czy AI może w ogóle zrozumieć te procesy i czy może być coachem? Absolutnie nie.
Nie, dlatego że transformacja dla mnie, z moich doświadczeń, też z moich osobistych doświadczeń, jest wtedy, kiedy pozwalamy sobie poczuć, uświadomić w ogóle. Bardzo często nie jesteśmy świadomi tego wszystkiego, co czujemy. Natomiast potrzebna jest przestrzeń, drugi człowiek, a tak naprawdę czasami grupy, które są często lustrami i triggerami. Więc absolutnie nie. Ja pracuję pięknymi narzędziami, nawet pozwoliłam sobie przyjechać i z cytatem, który lubię, i z kartami, którymi pracuję, które są właśnie narzędziem, które pomagają wywołać emocje, a te dopiero są trampoliną do zmiany, do transformacji. Chcesz nawiązać do tych kart? Tak, przygotowałam, żeby też móc je wykorzystać, jeżeli Fantastycznie. rozmówcy pozwolą na Myślę, to i że- będzie przestrzeń. myślę, że tak, Są jak to najbardziej. karty, przez które można się na początek przedstawić w inny sposób, ponieważ ja bardzo dbam o to, żeby w jakiś sposób zostać anonimowym, jeżeli chodzi o role, które pełnimy. Ponieważ w momencie, kiedy przechodzimy na warsztat, ja też dużo pracuję z mężczyznami i mam projekt od wielu lat, Męska Ruletka, gdzie jako kobieta pozwalam sobie wnieść kobiecy punkt widzenia. I bardzo dbam o to, żeby jakby nie mówić, kim jesteśmy w życiu, żeby dać możliwość takiej anonimowości i poznawać siebie przez pryzmat wartości i tych uczuć, które się pojawiają na sali, gdzie ta przestrzeń jest bardzo istotna, czego nam nie da sztuczna inteligencja. Tak jak moja poprzedniczka Grażynka opowiadała o atmosferze, jaką się tutaj czuje i potwierdzam i bardzo dziękuję, że możemy być w tej atmosferze, bo ona też dodaje nam takiej intymności i prawdy podczas tej rozmowy. Tak samo ja również buduję przestrzeń, gdzie człowiek może być sobą, może przyznać się, może wyrazić emocje, które właśnie wywołują te karty. Niepozorne karty, które mają w sobie słowo i obraz, które są świetnym otwarciem do tego, żeby można było pokazać duszę, pokazać emocje. One wywołują emocje i często jakby jesteśmy nieprzygotowani na to, co przyjdzie do nas i myślę, że tego nam nie zastąpi sztuczna inteligencja. Ta metoda jest metodą światową, nazywa się Points of View. Mam zaszczyt być ekspertem tej metody, prowadzić od wielu lat nie tylko warsztaty, ale też certyfikacje. I też można ją znaleźć, można wykonać proces online, natomiast doświadczając na sobie nie wywoła emocji, tych uczuć, które pojawiają się w żywej przestrzeni, kiedy jeszcze może nam towarzyszyć drugi człowiek. I myślę, że pozwolenie sobie w obecności drugiego człowieka na to, żeby wyrazić emocje, też jest kluczem do transformacji, bo bardzo często przyczyną zamrożenia emocji jest to, że się wstydzimy, obawiamy. Szczególnie panowie podczas warsztatów wstydzą się swojego płaczu, swojego bólu, który kryją. Bardziej niż kobiety? Bardziej niż kobiety wstydzą się. Bardzo. Natomiast ze względu na to, że to jest tak bardzo wyparte, tak bardzo powstrzymywane, to narzędzie lepiej działa, ponieważ w momencie, kiedy wprowadzam w pauzę, a ta pauza jest taką też przestrzenią do tego, żeby zacząć pracować, już się pojawiają łzy i emocje, które są dla mnie przestrzenią do transformacji i myślę, że sztuczna inteligencja nie da nam takiej możliwości. Ona nam da wiarę, ona nam może zwiększyć, nie wiem, podejście. Mamy gorszy dzień, jest świetna, jeżeli chodzi o poprawienie humoru. Oczywiście. Produktywność też, tak? Nastrój albo wiarę w siebie, natomiast też może być pułapką dla osobowości narcystycznych, ponieważ nie pokaże nam też ciemnej strony, a uważam, że wtedy jest transformacja, kiedy potrafimy zarówno popatrzeć na nasz potencjał, jak również na to, co jest naszą ciemną stroną albo ego. Zawsze nam, uważasz, przytakuje i podkreśla, że mamy rację? Bardzo często, aczkolwiek ja swoją sztuczną inteligencję jakby nauczyłam, tak, bo ja się jakby uczę jej, ona się uczy mnie, gdzie podkreślam, że bardzo mi zależy na feedbacku, żeby on był szczery, żeby właśnie był konstruktywny, a żeby nawet zachęcam, żeby mówiła to, co widzi, jakby, co może nie działać. Więc to jest kwestia też jakby rozmowy i dialogu i nauczenia sztucznej inteligencji siebie i swojego stylu i swojego jakby sposobu myślenia. Myślę, że też jest kluczowe dla każdego, kto w ogóle zaczyna współpracować. Super. Dziękuję. Dziękuję. Tomku, AI generuje raport klientowi z poważnym błędem. Kto ponosi odpowiedzialność? System czy człowiek?
Znaczy, człowiek jest od tego, żeby sprawdzić, co AI generuje, więc my jako księgowi jesteśmy odpowiedzialni za to, co generujemy i jeżeli używamy AI jako wspomagacz produktywności dla nas, to niestety ta odpowiedzialność i tak jest z nami. My musimy to sprawdzić. Nasze doświadczenie jest tym kluczowym elementem, który sprawdza, czy te dane się zgadzają, czy wszystkie numery tak naprawdę się balansują na sam koniec i to jest kluczowe, że... A zdarzył się taki błąd? Mi jeszcze się nie zdarzył taki błąd. Więcej błędów było tak naprawdę klientów albo pracowników manualnie wprowadzających dane. Twoich pracowników? Tak. Okej, co wtedy które- robisz? Kto ponosi konsekwencje? Czy pracownik ma prawo powiedzieć, no ale to AI? Znaczy, no nie, od tego zawsze jestem ja na końcu tego procesu, żeby sprawdzić, czy pracownik to zrobił dobrze, czy źle i ja jestem od tego, żeby wyłapać te wszystkie błędy. Więc nie zdarzyło mi się tak naprawdę jeszcze dać klientowi raportu z błędem albo submitować z błędem tu do urzędów. Dlatego ja jestem na końcu tego całego procesu. Dobrze, żeby czyli to rozumiem, że sprawdzić. ty jako właściciel, szef tej firmy ponosi odpowiedzialność w pełni. Ale co z tym pracownikiem? Znaczy, Wyciągasz jakieś wnioski i każdy z później nas się uczy konsekwencje? na błędach i tak naprawdę dobre jest to w naszej praktyce, że nie jesteśmy idealni. Od tego jesteśmy, żeby siebie sprawdzać nawzajem i ja się cieszę, kiedy pracownicy popełniają błędy, bo uczą się. Ale cieszysz się, bo to prowadzi do rotacji, czy jak mam to Nie, rozumieć? cieszę się do tego, że jestem w stanie im pokazać, gdzie popełnili błąd Okej. i że tego błędu Czyli nie zwalniasz za to. nie popełnią ponownie. O to chodzi, że Okej. nasi pracownicy tak naprawdę muszą albo fajnie by było, nikt nie jest omylny, zawsze się błąd może zdarzyć, dlatego mamy te procesy, że jest tych osób ileś, żeby sprawdzał każdy siebie, żeby tych błędów było jak najmniej, a na koniec tak naprawdę też AI sprawdza, czy ja też nie popełniam błędów, więc my wszyscy siebie tak naprawdę sprawdzamy nawzajem, Okej. ale to jest po to, żeby się uczyć na własnych błędach. Dziękuję. Mariusz, inwestorzy często działają na intuicji. Czy uważasz, że sztuczna inteligencja mogłaby pomóc początkującym inwestorom, czy raczej ich uśpi i pozbawi umiejętności analizowania ryzyka? Myślę zdecydowanie, że na pewno uśpi, tym bardziej, że to jest na początku, powiedzmy, kariery kogoś, kto by chciał inwestować w nieruchomości. Tak jak wspominałem na samym początku, ta relacja, te uczucia są nam niezbędne i AI nie zastąpi tego. Czasami, wiesz, na przykład mówię o sobie, dostaję jakiegoś deala, muszę zobaczyć, obejrzeć tą nieruchomość, sprawdzić, czy naprawdę jest w takiej kondycji, jak jest obiecywane wszystko na broszurach. I AI nie jest w stanie tego zastąpić. I to doświadczenie, powiedzmy, takie z pola walki jest niezastąpione, nie będzie zastąpione nigdy. Na pewno pomaga w przygotowaniu, powiedzmy, papierów, analizy, wszystkie wydruki, żeby ładnie to wyglądało, Excele, tabelki, te wszystkie A nie robisz tables. na przykład zdjęć bądź filmu i nie wyrzucasz, Nie, ja dlatego żeby oceniło AI? nie. Dlatego myślę, że mi to w miarę dobrze idzie, z tego względu, że korzystam z tej mojej intuicji inwestowania, doświadczenia. Tak samo jak kolega, uczymy się na błędach. Parę błędów popełniłem bardzo dużych, bolesnych. To opisałem wszystko w swojej książce Buduję marzenia. I trzymam się tych swoich jakichś takich, powiedzmy, doświadczeń, swoich zasad, swoich tych rules, takie, które mogę wymienić na palcach jednej ręki i powtarzam to cały czas. AI pomaga nam w dużo sprawach, ale to takich bardziej, powiedzmy, już końcowych, dopięcie, powiedzmy, jakiegoś deala, przygotowanie papierologii do banku, czy dla inwestora, który kupuje od nas jakąś daną nieruchomość, tylko tabelki wypełnić,
i to odhaczyć wszystkie boksy, ale intuicja jest niezbędna. Myślę, że ta granica się przesuwa, że coraz mniej Tak, jest zauważyłem, jeżeli na aktywności przykład człowieka, w tym, więcej tej... w tym momencie powiedzmy coś tam dogrywamy bardzo dużego, to będzie taki powiedzmy mój największy deal w życiu, że zauważyłem, ten inwestor właśnie korzysta z tego. Myślę, że dla kogoś, kto nie ma doświadczenia na tym polu walki, no to są ważne tabelki. Tabelki i liczby, te wszystkie wykresy. Bo myślę, że w tym momencie taka osoba, która tam chce zainwestować, ja już mówię, dziesiątki milionów funtów, no to oni jakby bazują na tych wykresach, bazują na tej sztucznej inteligencji, wszystko, co jest opisane w internecie. Oni chcą widzieć wykres, jak rośnie, jak spada. Ja jestem taki, jak jestem, robię to, co robię. Wychodzi mi to bardzo dobrze, powtarzam to. Dlatego chcę wszystko jakby dotknąć, mieć to wszystko namacalne, czyli przyjść sam, dotknąć, sprawdzić, jakby poczuć to. Wtedy czuję, że żyję. Nie każdy Myślę, że tak... za 10 lat powiedzmy też będziesz tak podchodził? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że może na pewno moje dzieci, bo widzę, że troszeczkę wchodzą w ten mój świat. Ja ich nie zmuszam, ale widzę, że jakoś ciągnie ich to samo, co ja robię. I na pewno oni będą korzystali i korzystają w tym momencie już dużo z tej sztucznej inteligencji. Ale takie zadania, powiedzmy, podstawowe, które tam dajemy im, żeby coś zrobili, no to widzę, że to nie jest wygenerowane przez nich, tylko że to jest takie, powiedzmy, iście na skróty. Dobrze. Paweł, czy klient przyszłości będzie bardziej cyfrowy czy ludzki? I czy nie obawiasz się, że miejsce, które stworzyłeś, będzie cierpieć na brak kontaktu z ludźmi, ponieważ wszystko będzie zamawiane przez internet? Nie, jeżeli chodzi o branżę spożywczą, mimo tego, że są opcje zakupów przez internet, jednak specyfikacja biznesu, który ja prowadzę i tak jak powiedziałem, personalne podejście do klienta jest najważniejsze, więc nie obawiam się, że AI będzie w jakikolwiek sposób w stanie wpłynąć na czy nasze relacje z klientami, czy na naszą znajomość ich preferencji. Tak w skrócie rzecz Dobrze. Grażynko, czy sztuczna inteligencja potrafi zastąpić ludzkie oko i estetykę? I czy AI przewidzi trendy lepiej niż człowiek? Z moich doświadczeń wynika, że wszystko jest kwestią estetyki. Po prostu. I na co chcemy osiągnąć, co chcemy powiedzieć, bo opowiem taką krótką historię, która się przydarzyła w tym roku, kiedy razem z moją drugą połówką weszliśmy do zaprzyjaźnionego sklepu i akurat zamieściłam kilka zdjęć z mojego miejsca i dziewczyny tam oglądały i mówią tak, zobacz, prawie oglądamy zdjęcia, które zamieściłaś. I ja mówię, o jak fajnie, tak się poczułam dowartościowana. I jedna z dziewczyn mówi tak, wiesz co, ja bym też sobie chciała zrobić remont. Daj mi namiar na swojego projektanta i kto ci to robił. A ja wtedy mówię tak, tu jest projektant, a tu jest firma budowlana. Kochani, mówię to po Której to, nie udostępnisz. których nie udostępnię. Dla mnie to był największy komplement, jaki mogłam usłyszeć, mimochodem w ogóle, dlatego że odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, Marysiu, ciągle jest, trzeba sobie odpowiedzieć po prostu, czy ja idę za trendami, czy ja idę za tym, co ja mam w sobie i czego ja chcę dla siebie. Bo jeśli ja idę za trendami, czyli zmienia się kolekcja ubrań, to więc muszę mieć nowe ciuchy co sezon. Teraz będzie wszystko na biało, jest modne, więc mój dom musi wyglądać na biało. A jeżeli ty nie masz tego w sobie, tego pędu, tylko ty jesteś właśnie taka retro, taka oldschoolowa, no to na co postawisz? Więc ja myślę, że AI w jaki sposób może mi tutaj pomóc? Ono mi tylko może powiedzieć, że ja mogę powiedzieć jej, jaki ja bym chciała uzyskać kolor farby,
to co ja powinnam wymieszać, albo jak mam rozmawiać z facetem w mieszalni tej farby, żeby uzyskać dany kolor na przykład. Żeby uniknąć To też błędów. jest wsparcie, nie? To też jest wsparcie, ale właśnie to jest to, co ja powiedziałam chyba w pierwszym pytaniu. Jeżeli używamy to jako narzędzia, czysto narzędzia. I dla mnie ważne jest to, żeby pokazywać to przede wszystkim, kim my jesteśmy. Jestem teraz dojrzalsza, więc wiadoma sprawa, podobają mi się inne rzeczy, ale jestem przez to też odważniejsza. Nie obchodzi mnie to, czy aż tak bardzo, co ludzie powiedzą. Więc jeśli mam ochotę na takie kolory i one grają ze mną, no to ja tego chcę. Jeżeli się podzielę z innymi ludźmi, którzy to docenią, świetnie. Jeśli nie, też to akceptuję. Tylko że w tym momencie ja ich zapraszam do mojej przestrzeni, więc dzielę się sobą. Tak to widzę. Pięknie. Martynka, czy AI może przeprowadzić człowieka przez kryzys emocjonalny i czy motywacja generowana przez maszynę ma wartość? Tak jak wspominałam, bo to dziękuję za pytanie, jest bardzo, moja odpowiedź będzie bardzo zbliżona do pierwszego pytania. Uważam, że może być początkiem. Może być tym pierwszym kontaktem. Jeżeli jest kryzys, jeżeli nie mam możliwości kontaktowania się z kimś, komu ufam, kiedy mam wybór, czy zostać z tym sama, czy skorzystać z podpowiedzi sztucznej inteligencji, to myślę, że tak. Natomiast o wyrażenie emocji nie poradzimy sobie bez drugiego człowieka, a tak naprawdę bez przestrzeni, gdzie są inni ludzie, którzy są świadkami, którzy są lustrami, którzy tak naprawdę dają nam takie poczucie, że kiedy czujemy, to jest okej. Bo myślę, że my sobie nie pozwalamy czuć. I tak jak obserwuję kryzysy, największe są wtedy, kiedy zamrażamy emocje, kiedy nawet nie jesteśmy świadomi tego, co czujemy. I doskonale to wiem na własnej skórze, bo ostatnio nawet miałam doświadczenie, gdzie kierowca autobusu miejskiego, uszkadzając lusterko w moim samochodzie, jakby striggerował mnie do tego stopnia, że ja sama uświadomiłam sobie, że mam w sobie emocje, których nie czułam. I dopiero uświadomiona emocja i przyglądanie się, że ona jest tak ukryta, jest tak nieświadoma, dopiero jest trampoliną do jakiejkolwiek zmiany. Więc myślę, że nie, że może być początkiem, szczególnie kiedy coś się wydarza, kiedy chcę zrozumieć, kiedy jest ten pierwszy moment, żeby skontaktować się, ale później zachęcam i tak jak mówię, ten drugi człowiek jest niezastąpiony, jest lustrem, jest towarzyszem i jest to przede wszystkim przestrzeń, gdzie odważnie możemy zobaczyć, że czuję, wyrażam złość, wyrażam smutek, jest to okej. Czyli ludzkość tak naprawdę nie ma się czego obawiać, że AI je całkowicie wyprze, tak? Lubię mówić, że sztuczna inteligencja może zmienić nam świat. Ale tak naprawdę świadomość i kontakt z drugą osobą dokonuje tych prawdziwych transformacji w nas. Niezastąpiony. Niezastąpiony jest. Dziękuję. Tomasz, co jeśli twoja branża straci 70% klientów przez AI? Co zrobisz jako lider, specjalista? Dobre pytanie. No tak abstrahując oczywiście. Wydaje mi się, że już widząc, jak używamy AI do tego, żeby doradzać lepiej naszym klientom, nie wydaje mi się, żeby było to realne, żeby sztuczna inteligencja mogła nam zabrać tak dużą liczbę klientów. Ale czy w ogóle może zabrać? Wydaje mi się, że część tak. Wydaje mi się, że część klientów, którzy tak naprawdę mają mniejszy biznes, który potrzebuje tylko zebrania danych z różnych spreadsheetów, z różnych innych nośników danych i zebrania tego w całość, podejrzewam, że tak. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, że tylko potrzebuje, bo już mamy to, że mamy Zero, czy Free Agent, czy QuickBooks, który prowadzi do tego, że tak naprawdę submitowanie tax year jest tylko naciśnięcie guzika. Ale to się sprawdza tylko i wyłącznie, tak naprawdę mi się wydaje, w małych firmach.
bo w dużych firmach to jest za bardzo skomplikowane. Potrzeba tej większej wiedzy księgowego, który potrafi doradzić. Sztuczna inteligencja jest czarno-biała tak naprawdę, idzie równo jak to wprowadzić, ale nie jest w stanie doradzić tak klientowi, co zrobić, jak zmienić politykę firmy, żeby było jak najbardziej tax efficient. Okej. Dziękuję. Mariusz, jak sztuczna inteligencja może zmienić proces wynajmu i zarządzania i czy automatyzacja wyprze ludzki kontakt z lokatorem? Jeżeli chodzi o na pewno zbieranie rent i wprowadzanie danych lokatora, sprawdzanie, powiedzmy, takie update'owanie kontraktów danych osobowych, to na pewno pomaga, to bardzo dużo pomaga, ale nadal ta relacja, powiedzmy, taka ludzka, tak no, ci, co zajmują się nieruchomościami, doskonale wiedzą, że tej inventory nie da się robić, powiedzmy, przez sztuczną inteligencję. Trzeba być osobiście na tej nieruchomości, sprawdzać, w jakim stanie lokatorzy odbierają od ciebie mieszkanie, w takim samym stanie muszą zdać. Czyli tak, zdjęcia są potrzebne, są różne aplikacje do tego, powiedzmy, uploadowanie zdjęcia przed, po, a to jak w każdej innej branży, to samo się praktycznie robi. Jest to potrzebne, ale jednak ten człowiek nie będzie niezastąpiony. Człowiek jest potrzebny, ta osoba musi pojawić się w danym miejscu, musi to odebrać. Pomaga dużo, tylko może nie tyle co sztuczna inteligencja, jak jakieś dane, powiedzmy, aplikacje. Aplikacje już mamy od dosyć dawna. Różne są aplikacje związane, jeżeli chodzi o nieruchomości, jakieś, powiedzmy, zbieranie danych. To nie tyle sztuczna inteligencja, jak ta aplikacja. To zależy od aplikacji. Ale człowiek jest potrzebny do tego. Ale nie człowiek powiem jest tego, bardziej produktywny. nie, po prostu musi przy ta udziale, osoba tak? być Sztucznej nieproduktywny, a myślę, że tyle na to, że człowiek ma te doświadczenie. Sztuczna inteligencja nie potrafi czytać uczuć. Z tego, co słyszałem, miałem akurat okazję uczestniczyć w takim jednym projekcie. Nie udało nam się tego doprowadzić. Mieliśmy stworzyć taką aplikację, właśnie tutaj ze znajomym, którym się spotykam po dzisiejszym nagraniu. Mieliśmy stworzyć taką aplikację ogromną, na skalę naprawdę międzynarodową. Nie udało nam się tego ruszyć. Miała ta aplikacja właśnie AI czytać uczucia ludzkie, miało to być zainstalowane w domu. Mieliśmy mieć kontrakty, powiedzmy, z NHS, która taki, Ale na jakiej powiedzmy, zasadzie? Jakieś czujniki? tablet miał po prostu zainstalowany być w domu dla ludzi, którzy potrzebują stałej asystencji, takiego asystenta, który pomaga im codziennie, tak podstawowe rzeczy, sprawdzić, czy napił się wody, czy wziął tabletki, jak się czuje. I ta aplikacja miała czytać uczucia. No jednak czasami mogą aplikacje się mylić. Ta aplikacja miała polegać na tym, że będzie czytała z warg ust, z zachowania się człowieka, czy się trzęsie, czy się poci, czytać, powiedzmy, siatkówki ocznej. Myślę, że do tego dąży to, będzie to na pewno. Już nawet czasami widzimy, że na przykład jak zachodzisz na przychodnię, czy gdzieś do szpitala i niepotrzebny jest ci, powiedzmy, ktoś w recepcji, możesz zarejestrować się, no ale jednak nie opowiesz sztucznej inteligencji, jak się czujesz. Jednak ten lekarz potrzebny jest, człowiek będzie niezastąpiony. Ułatwi to nam na pewno życie dużo. Myślę, że my, nie wiem, podejrzewam, że może tak aż tego nie odczujemy, ale ta nowa generacja, czyli nasze dzieci, Dla nich to już będzie normalne. będą na pewno tak w tym głęboko, że 50% spraw urzędowych będzie załatwiane przez sztuczną inteligencję. Nawet nie wiem, czy macie takie same doświadczenia jak ja. Czasami dzwoni ktoś do ciebie, odbierasz telefon i widzisz, że to jest po prostu sztuczne. Tak. Czy tam też dzwonisz gdzieś do urzędu zarejestrować się, no to nie jest człowiek tam z tamtej strony. Tak. To jest po prostu ta osoba, wygenerowana osoba, jakaś taka ta fake. I sztuczna inteligencja, moim zdaniem, to takie troszeczkę fejkowe wszystko jest. Oparte na iluzji. Dziękuję. Paweł, czy jest jakaś część twojej pracy, którą naprawdę wolałbyś, żeby AI przejęła? Mówiąc szczerze, nie. Mówiąc szczerze, nie. Ze względu na to, że charakter mojej pracy i charakter biznesu, który prowadzę,
jest oparty właśnie na relacjach ludzkich. Tak jak w poprzednim pytaniu pytałeś o zakupy online. Zakupy online fajnie są wygodnym narzędziem, które możesz zrobić o każdej porze dnia i nocy. Nie musisz myśleć o tym, że są korki, że musisz jechać, że jest kolejka, że ci się nie chce, że jesteś zmęczona po pracy, czy jakikolwiek inny aspekt, który spowoduje, że możesz nie chcieć iść do sklepu. Natomiast no, online zakupy nie pomogą ci w niczym, nie doradzą ci, nie dadzą ci spróbować, nie posłuchają. Wiesz, ludzie chodzą czasami do sklepu po prostu porozmawiać. No tak. I na koniec dnia żyjemy za granicą. Ludzie, niektórzy mają rodziny, niektórzy są samotni i widzą relacje, które mają z paniami w sklepie, jako jedyną relację międzyludzką, którą mają oprócz ludzi z pracy, na przykład. Więc nie ma tak naprawdę aspektu żadnego mojej pracy, którą chciałbym wymienić, żeby AI to robiło. Tak naprawdę, bo wydaje mi się, że przez to ja jako Nie może właściciel straci porównać, też swoją powiedzmy, który produkt jest lepszy, unikatowość tak? też. Bo jesteśmy tak jakby unique przez to właśnie, że jesteśmy ludźmi, że mamy podejście indywidualne, że znamy tych ludzi, wiemy, znamy ich emocje, mamy te relacje budowane przez kilkanaście lat. A gdybym wymienił panią w sklepie na automatyczną kasę, wtedy czar by prysł. Tak naprawdę. Ja jak chodzę do sklepu, też do różnych przecież sklepów chodzę, nie oszukujmy się, nie tylko do siebie, to nie chodzę do automatycznych kas, mimo tego, że jest szybciej, tylko chodzę po to, żeby powiedzieć dzień dobry, żeby się spytać, jak się pani czuje, żeby pani się spytała, jak ja się czuję, żeby mimo wszystko te relacje międzyludzkie utrzymywać, żeby te maszyny nas nie wyparły tak na koniec dnia. Czyli absolutnie po prostu tutaj nie przyjmujesz Tym bardziej, tego. że ja oprócz biznesu, który prowadzę, też pracuję gdzie indziej zawodowo i jestem tak zwaną people person. Ja potrzebuję kontaktu z ludźmi, ja żyję kontaktem z ludźmi, ludzie żyją kontaktem ze mną, jestem od tego, żeby ich wspierać, oni są od tego, żeby wspierać mnie. W związku z tym, tak jakby dla mnie AI mogłoby nie istnieć i nie widziałbym żadnej różnicy, jeśli chodzi o ścisłość, tak właściwie Okej. w tej kwestii. Fantastycznie. Grażynko, czy widzisz scenariusz, w którym AI stanie się narzędziem kreatywnym, w Twojej pracy oczywiście, czy jednak wolisz, aby piękno nadal powstawało przede wszystkim dzięki dłoniom, oku specjalisty? Ja myślę, że branża beauty jest niezagrożona, jeśli chodzi o AI. Kompletnie. Ja myślę, że to jest jedna z tych niewielu branży, gdzie my możemy spać spokojnie. Mam takie wrażenie. Naprawdę. Ze względu na to, że w branży beauty, tak jak którą Grażynka też prowadzi od lat, jeżeli masz zdjęcie wygenerowane przez AI, przyjdziesz i widzisz panią, która stąd wychodzi, możesz porównać panią, jak wygląda na żywo i panią, która wygląda na zdjęciu i wiesz, że nie ma match. Czyli wtedy tak jakby biznes Grażyny traciłby na autentyczności. Absolutnie. Tak naprawdę. Więc to musi być ona, muszą być jej oczy, jej ręce, jej podejście, jej idea tego wszystkiego tak naprawdę. Ja myślę, dlatego odpowiedź już masz, ale ponieważ mam mikrofon, to wykorzystam go, Jak najbardziej. bo mam takie przemyślenia właśnie, zobaczcie, cały czas mówimy tutaj o relacjach. Każdy z nas ma inną firmę, Ta inne... strefa jest niezagrożona, uważasz? Absolutnie. Ja nie mówię już o kobietach, bo przecież tutaj jest pełno mężczyzn, którzy przychodzą na zabiegi, czego ja się niesamowicie cieszę. I tak samo jak robimy warsztaty, męskie kręgi, czy nawet na malarstwo intuicyjne przyszło 2 panów. To było dla mnie fantastyczne, ale jeśli pytasz o samą branżę beauty, to będą... Ja tutaj akurat nie mam całej tej strefy aesthetic. Ja mam tutaj holistyczne podejście do zdrowia oraz do urody. Ja wiem, że będą coraz lepsze stymulatory tkankowe, że będą coraz lepsze zabiegi, które będą sobie ludzie wypełniać te twarze. Ja to wiem, że tak będzie. Ale ja się w ogóle nie boję, że robot zastąpi kogokolwiek w branży beauty. Dlatego, że ta relacja jest tutaj kluczowa. Kluczowa i nie widzę tutaj zagrożenia. Fantastycznie. Martynka, gdzie leży granica między rozwojem a uzależnieniem od algorytmów? W świadomości. Myślę, że czym jesteśmy bardziej świadomi tych pułapek, tego zagrożenia, tym możemy bardziej uniknąć różnych niebezpieczeństw, które są. Więc myślę, że samoświadomość jest dla mnie w ogóle walutą przyszłości, walutą przywództwa. Jest wartością, jeżeli będziemy ją rozwijać każdego dnia poprzez obecność, uważność, właśnie relacje z innymi ludźmi. Myślę, że możemy być spokojni. Fantastycznie.
Tomku, AI świetnie liczy i analizuje dane. To już wiemy wszyscy. Jak widzisz granicę między automatyzacją księgowości a koniecznością ludzkiego nadzoru? Gdzie jest ta granica? Znaczy, mimo że moja branża jest bardzo, że tak powiem, my używamy bardzo dużo AI do naszych raportów, do księgowości. Ja i tak uważam, że my jako księgowi dajemy coś więcej. To my, ta relacja pomiędzy klientem a nami jest to coś większego. Dlatego ja też nie chciałem być księgowym, który widzi klienta raz w roku tylko, żeby nacisnąć guzik i submitować return. Ja jestem księgowym, który widzi swoich klientów tak naprawdę miesięcznie, bo tylko tak jesteśmy w stanie Interesujesz doradzić. się każdą branżą swojego klienta? Tak, ale znając ich firmę i mając tą relację z klientem, to jest jedyna opcja, żebym był w stanie im doradzić, gdzie oni mają iść i co mają zmienić w swoim biznesie, żeby go rozwijać. Bo nie ukrywajmy, AI może nam powiedzieć, da nam forecast, ale nie powie, gdzie ta firma ma iść. To jest nasze doświadczenie i market się zmienia ciągle tak naprawdę i nie sądzę, że AI jest w stanie zastąpić tą relację księgowy i klient. Świetnie. Mariusz, takie krótkie pytanie. Co AI rozumie źle w branży nieruchomości? Nie wiem, czy źle rozumiem. Po prostu ta inteligencja ludzka jest troszeczkę inna. Ja nie powiem ci, czy źle rozumiem. Emocjonalnie? Tak Nie masz powiem na ci, że myśli? źle rozumiem. Na pewno rozumiem bardzo dobrze. Na pewno i lepiej ode mnie i nie od jednego inwestora. Tutaj bym się nie zgodził, że źle rozumiem. Tylko, że ta intuicja właśnie tej inwestycji jest potrzebny człowiek. Musisz tam być osobiście. Czyli jeżeli- w każdym aspekcie muszą być emocje, musi być empatia, tak? Tak, ja to uważam tak samo. Ja po prostu podchodzę do każdej nieruchomości troszeczkę. Ja mówię tylko o sobie. Ja troszeczkę podchodzę tak emocjonalnie. Mam takie niektóre nieruchomości, które ze mną są od samego początku i nie sprzedał je za żadne pieniądze, bo to taki sentyment mam, że to ta pierwsza, a to kolejna była jakaś, pamiętam, jakieś problemy były z nią, z kupnem. I tak ja troszeczkę przywiązuję za dużo może emocji do tych swoich nieruchomości. AI na pewno dużo więcej wie na temat inwestowania w nieruchomości niż ja, to co nawet nie ma o czym mówić. Ale to może być Twój bardzo dobry przykład dla innych, bo pięknie rozwinąłeś swoją działalność, więc może właśnie bazując na emocjach, empatii Wiesz co, z klientami, partnerami, może właśnie to jest klucz. No nie, jeżeli ktoś mnie chciałby zapytać się, czy bym polecił inwestowanie w nieruchomości poprzez pryzmat AI, no to nie doradziłbym. To ja się pod tym nie podpiszę, absolutnie. Ja wierzę w coś innego. Opisałem to w swojej książce. Te wszystkie, powiedzmy, takie moje wzloty i upadki, te uczucia, jak towarzyszyły mi przez te moje wszystkie lata, to sztuczna inteligencja tego nie zastąpi. Nie zastąpi tego, jakby nawet chciała się doradzić sztucznej inteligencji, co mam zrobić w danej sytuacji. To jest niemożliwe, to zależy od człowieka. Kto jakim jest człowiekiem, kto ile jest w stanie udźwignąć, kto ile jest w stanie uciągnąć, w jakie problemy przejść. Dla jednej osoby jest, powiedzmy, ryzykiem przejść przez ulicę, bo się boi, że go autobus potrąci. A inwestowanie to jest ciągle, powiedzmy, taka... Huśtawka. To jest huśtawka, ale tak nie tylko emocji, ale i wiesz, czasami ja z nieruchomościami mówię, że tak samo czasami jest jak z saperem. Myli się tylko raz. Jedna nieudana inwestycja może pociągnąć za sobą wszystko innego. Ci, co powiedzmy inwestują w nieruchomości tutaj w Anglii, to doskonale wiedzą, że na przykład jeżeli kupujesz coś, nie wiem, przykładowo mówię, za 2 miliony i czerpiesz jakieś pożyczki z banku,
no to tylko bank nie da ci, powiedzmy, zastaw, nie da ci pożyczki pod zastaw tego jednego budynku. Zawsze jest tam jakieś personal warranties, które ze sobą może pociągnąć resztę swoich inwestycji. No, AI ci tego nie powie. Musisz ty czuć to. Ja to czuję, często czułem, także wszyscy mówili mi, nie rób tego, to się nie opłaca. Jak ja miałbym się słuchać tego, co powiedzą mi statystyki, czy AI, czy to, co inni mówią, to bym stał w miejscu. Ja jestem... Czyli słuchasz zawsze swojej intuicji. Zawsze i się tak, póki ja jestem tutaj, powiedzmy, jakby w tym biznesie i ja mam najwięcej do powiedzenia, to AI nigdy nie zastąpi mnie. Fantastycznie. Paweł, AI podpowiada Ci zmianę asortymentu, która według algorytmu zwiększy zysk, ale osłabi lokalną społeczność. Co wybierzesz? Wybiorę społeczność. Dla mnie liczy się idea biznesu. Ja wiem, dlaczego zakładałem ten biznes i niekoniecznie pieniądze były głównym faktorem, dlaczego otworzyłem ten biznes. Chodzi o to właśnie, żeby to bardziej było miejsce place to be, niż tylko maszynka do robienia kasy. Nie oszukujmy się. No biznes jest po to, żeby przynosił dochód. Na tym on polega. Okej, fajnie. Ale mimo tego, jeżeli ja wiem, że te algorytmy przyniosłyby mi większy profit, ale mniejszy kontakt z klientem, czy mniejsze zaufanie tego klienta, nie miałoby to dla mnie wtedy sensu. A gdyby to była bardzo duża różnica, gdybyś miał taki pewnik, Nie ma szans. Nie zrobiłbyś ma tego? Nie zdecydowałbym się na to mimo wszystko, że ci klienci są ze mną, jak to się mówi, na dobre i na złe. Jesteśmy razem 15 lat. Był COVID, opinia był tych ludzi Brexit i o tak tobie dalej. To jest dla mnie ważniejsza. najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze. Nie to, czy ja bym sprzedał, wiesz, nie wiem, 100 kg więcej takiej wędliny, a nie innej, niewiele dla mnie znaczy, jeżeli wiem, że nie byłoby to satysfakcjonujące na przykład dla moich klientów. Pięknie. Dziękuję. Grażynko, czy AI potrafiłaby opisać swoją markę dokładnie tak, jak Ty ją widzisz i jak ją widzisz? A chcę wam powiedzieć, że zrobiłam kiedyś takie doświadczenie. Naprawdę? Naprawdę. I właśnie mogę wam powiedzieć, że... A powiem też może dlaczego. Dlatego, że mam doradców. Nie wiem, jak wy jesteście tutaj ze social mediami tak w ogóle, jak się czujecie. Ja social media przez bardzo, ale to bardzo długi czas, do dzisiaj mam zresztą problem. Nie mam nawyku robienia relacji. Nie mam nawyku, wchodzę gdzieś, a chodź zrobimy zdjęcie, muszę... Mimo, że moi doradcy od social mediów naprawdę starają się mnie zdyscyplinować, bo sukces tego, co robię, co też jest dla mnie, powiem wam szczerze, olbrzymim wyzwaniem, w głównej mierze już teraz zależy od tego, czy ja będę zdyscyplinowana w social mediach. Co nie ma co jest połączone z AI z jednego powodu. Ona bardzo to ułatwia. Ale dla mnie problem jest szerszy, bo to jest właśnie to, że nie jestem wychowana tak jak nasze dzieci na komputerach, bo ja musiałam iść do biblioteki, musiałam pisać do 4 nad ranem eseje na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ja nie pisałam w klawiaturze druknij, ja musiałam napisać na brudno, a potem przepisać na czysto. Więc to jest zupełnie inna dyscyplina wewnętrzna też. I teraz to oczywiście procentuję, bo to jest żelazna dyscyplina i ja teraz widzę, ile ja tego czasu poświęciłam, zresztą pewnie większość z was tutaj, na to, żeby się wyedukować na poziomie takim, w jakim byśmy chcieli być wyedukowani. Ale social media dla mnie teraz, to jest dla mnie wyzwanie. Instagram, TikTok, Facebook. Coś pominęłam? Twitter? Twitter. Jeszcze, tak. Jak to ogarnąć w ogóle? I teraz naprawdę. I ja teraz jestem, słuchajcie, przed dylematem, gdzie ja muszę się zamieszczać. Więc ponieważ mam swoje własne filozofie, do prowadzenia biznesu również i zazwyczaj tak lubię iść pod prąd, więc jak widzę, jak te biedne kobiety leżą na tych stołach i jest metamorfoza przed i po. Ja się nigdy nie zgodziłam, jak chodzę do kosmetyczki, a lubię, bo testuję różne miejsca. Może coś podglądnę, może też jestem ciekawa, jak ten sam zabieg jest przeprowadzany w innych miejscach.
Ale ja się w życiu nie zgodziłam na żadne pokazanie, albo że mi ktoś robił zdjęcia przed i po. Ja uważam, że Zwłaszcza jeśli płacisz za usługę. to jest dla mnie... to jest praktykowane. Tak, ale nawet jakbym miała to dostać za darmo. Z jednego powodu. To jest dla mnie strefa intymna, a poza tym w moim odczuciu miejsce, które ma klasę i miejsce, które trzyma jakiś poziom, nie zamieszcza tego typu zdjęć. Dla mnie wszystko, co się dzieje już za zamknięciem drzwi w gabinecie kosmetycznym, masażystka czy ktokolwiek inny, koniec, przepadam tam. Ja nie chcę pokazywać efektów, że tutaj mam wyprasowaną zmarszczkę. No to mam, ale nie chcę tego pokazywać. AI oczywiście, że mogłabym mi to wszystko zagwarantować. I znowu, social media, pokaż przed i po, przyjdą klientki, bo każda będzie chciała mieć taki efekt. Ale ja mam na to niezgodę. Ja nie uważam, że ja w taki sposób powinnam promować biznes. I z tym właśnie zwróciłam się do AI zagadnieniem. Co ja powinnam zrobić? Ale wiecie co? Dopóki się nie przedstawiłam jej, kim jestem, co robię, jaką mam filozofię życia, co rozumiem przez pewne zagadnienia, ona nie była w stanie mi doradzić, tak jak ja bym oczekiwała tej porady w zgodzie ze mną. Jak już się przedstawiłam, jak już spędziłam 4 godziny na rozmowach ze sztuczną inteligencją, Uznałaś, że to jest stracony czas? absolutnie nie, dlatego że zrozumiałam, że ona mnie zrozumie. Bo okej. ona mi powiedziała, idź za swoją intuicją. Masz doświadczenie, masz wiedzę, na koniec dnia to ty nadajesz sznit temu, co robisz. To jest twoja wizytówka. Jedyne, co mi powiedziała, że wszyscy mają rację, że muszę pilnować social media, ponieważ to jest klucz do sukcesu w branży beauty. Muszę się pokazywać, muszę pokazywać, co się dzieje, muszę kręcić rolki z produktów, edukacyjne na przykład. A tyle można przecież przekazać. No tak, nie musisz pokazywać Oczywiście, swoich że tak. klientów. Z warsztatów, które są tutaj, są fantastyczne, bo przychodzą cudowni ludzie, którzy chcą pokazać, co dzisiaj zrobiły. Więc moje doświadczenie ze sztuczną inteligencją to jest, chcę wam powiedzieć, przygoda. Naprawdę. I ja do tego tak podchodzę i w taki sposób ją wykorzystuję. Tak, to świetne podsumowanie. Dziękuję. Martynka, już przechodzimy do ostatniego pytania w tej rundzie. Co twoim zdaniem stanie się z człowiekiem, jeśli zacznie zbyt mocno polegać na AI jako przewodniku i doradcy? Czy grozi nam utrata własnej wewnętrznej nawigacji? Tak. Myślę, że to jest w ogóle bardzo dziękuję za to spotkanie i za to, że rozmawiamy o sztucznej inteligencji, ponieważ to są moje obawy, bo to jest narzędzie, ja doświadczam od kilku miesięcy, personalizuję, uczę jej, też zapytałam, jak mogłaby mnie określić, kogo we mnie widzi i ku mojemu zaskoczeniu podpowiedziała pewne rzeczy, które zauważyła. Ja akurat dbam o to, żeby w mediach moje nazwisko pokazywało się. Może też jakby Facebook, Instagram to nie są narzędzia, których używam, natomiast dużo piszę artykułów, udzielam się w różnego rodzaju wystąpieniach publicznych, gdzie to jest publikowane i faktycznie ona potrafiła mi to połączyć kropki i pokazać to, czego ja nie widziałam w sobie. Natomiast faktycznie może to być bardzo duża pułapka w momencie, kiedy ktoś nie będzie świadomy zagrożeń. Że ludzie, którzy zaczynają tą przygodę, wchodzą w taki entuzjazm, jak to działa, jakie to jest fajne, jakie to jest nowoczesne, że mogą zgubić jakby, no właśnie, wewnętrzny kompas, jaką jest nasze czucie, nasza intuicja. To, co tak naprawdę jakby rodzi się w naszym sercu. Jednak jest to dla mnie narzędzie logiczne, a ja myślę, że kluczem jakby do szczęścia, do transformacji człowieka są nasze uczucia. Jest to, co my czujemy. Natomiast nie patrząc na bieżąco, nie weryfikując jakby tej wiedzy, bo też lubię ją testować. Ja akurat interesuję się specyficzną branżą, dziedziną i lubię wrzucać jej na zasadzie, a powiedz mi prawdę, gdzie wiem, jaka jest prawda. Ona halucynuje w większości przypadków. Ja to doświadczam, ja to testuję, więc ja bym jej nie powierzyła właśnie w kwestii
takich kluczowych typu doradztwa prawnego, gdzie też wiem, że jakby jest do tego wykorzystywana. Tak. Więc jest to narzędzie jakby do zabawy, do doświadczeń. Mnie podpowiada czasami, jak można coś krócej powiedzieć. Ja jednak lubię dużo mówić, więc ona przydaje się, kiedy faktycznie chcę coś powiedzieć krócej, bardziej konkretnie. A masz jasno. takie osoby na terapii, które właśnie straciły przez AI taką swoją wewnętrzną nawigację i próbują z tego w jakiś sposób wyjść? Z takiego uzależnienia, bo to też może być uzależnienie pewnego rodzaju, tak? Nie, natomiast mam taką sytuację, z której jeden z klientów zrezygnował jakby z dalszego coachingu czy pracy, no właśnie twierdząc, że jakby sztuczna inteligencja też może jakby poprowadzić poprzez pytania. Natomiast było to pod wpływem trudnych emocji, które się pojawiły. Więc myślę, że za tą decyzją krył się lęk, bo jednak praca z drugim człowiekiem w przestrzeni jest to praca, kiedy no właśnie mogą pojawić się emocje, nad którymi ja nie wiem, mogę sobie z nimi nie poradzić, nie jestem świadoma. Więc była tylko jedna sytuacja, w której faktycznie ktoś zdecydował, że woli zostać w przestrzeni wirtualnej. Natomiast osoby, które przychodzą, one szukają kontaktu z drugą osobą, one chcą poczuć, one chcą no właśnie skonfrontować się czy z ego, czy z cieniem, czyli świadomie pozwolić sobie na wejście w takie rejony, do których sztuczna inteligencja nie zaprowadzi, bo w mojej obserwacji jest ona właśnie taka bardzo motywacyjna. A mnie się wydaje, że transformacja, tak naprawdę taka głęboka transformacja jest wtedy, kiedy ja również chcę się skonfrontować z tym, co trudne, co jest niewygodne. A tego sztuczna inteligencja z moich obserwacji nam nie daje. Świetne Dziękuję. podsumowanie. Dziękuję. Tomasz, w księgowości jeden błąd może kosztować przedsiębiorcę bardzo dużo. Czy widzisz ryzyko, że biznesy zbyt szybko zaufają algorytmom, nie rozumiejąc ich ograniczeń? Wydaje mi się, że tak, że czasami widzę to właśnie w klientach, że albo ja już mam program, albo program mi wszystko zrobi, nacisnę guzik i nikt tak naprawdę tego nie sprawdza, a większość klientów nie zna tej księgowości z drugiej strony i polega tak naprawdę na sztucznej inteligencji, że zrobi to za nich. Więc jest to problem, że jeszcze tego tak nie widać, bo na razie w księgowości ta sztuczna inteligencja jest używana właśnie do produkowania tak naprawdę narzędzi nam do zwiększenia produktywności, do raportowania tak naprawdę dla biznesów i do tego, żeby pomóc właścicielom biznesów podejmować decyzje. I jeszcze nie widzimy tego, że AI podejmuje decyzje za te biznesy. Może prowadzić do tego, ale no mam nadzieję, że ludzie jednak dążą do tej relacji, dążą do doświadczenia, które AI nie jest w stanie wygenerować jeszcze, czyta tylko dane, które są na internecie, a nie zawsze te dane mogą być wykorzystane w taki sposób, jak my chcemy, jak my będziemy prowadzić ten biznes i co my chcemy osiągnąć tak naprawdę z naszego Czyli biznesu. ludzkie oko księgowego plus kontrola AI, nie odwrotnie, czy odwrotnie? AI plus kontrola człowieka jest niepodważalna. Wydaje mi się AI plus kontrola człowieka, plus to doświadczenie, plus te relacje, plus to tak naprawdę, bo właściciel biznesu nie jest w stanie jeszcze określić AI w pełni, gdzie by chciał iść z tym biznesem, bo ta intuicja siedzi w człowieku, który prowadzi ten biznes i nie jesteśmy w stanie jeszcze nauczyć w pełni AI tego. Tak, potrafimy powiedzieć wiele rzeczy, że wygeneruje nam pewne narzędzia do tej decyzji, ale ta decyzja jeszcze nadal jest z nami. Takie mam Uważasz, że to jest wrażenie. pocieszające? Bo podkreśliłeś, jest jeszcze. Tak, mi się wydaje, że to jest pocieszające. Okej. Znaczy, no nie wiemy, gdzie będziemy tak naprawdę za następne 60-70 lat.
gdzie tak naprawdę będzie to AI, jak AI się rozwinie. Być może zacznie ktoś czuć. stworzy coś, co będzie w stanie wyciągnąć z nas te emocje. Tego jeszcze nie wiem. Fantastycznie. Dziękuję. Mariusz, jak wyglądałby Twój idealny AI asystent do zarządzania Twoim portfolio? Jak sobie wyobrażasz? To dobre pytanie, bo ostatnio o tym myślałem, że potrzebuję takiego asystenta, żeby ktoś ze mną był cały dzień, ale to chyba raczej też AI nie przydałoby mi się tak bardzo jak taka Ale osoba. wchodzimy jakby w wyobraźnię, czyli jak Musiałby byś być chciał, to, żeby wiesz co, wyglądał? To musiała być taka jak to- osoba, jak A, ja. osoba. Jak ja. A, okej. Myślę tak samo jak ja. Czyli, Wiesz czyli co, tak, klon z wgranym AI? coś podobnego. Powiem Ci dlaczego. Super robot? Wiesz co, kiedyś na samym początku tej mojej kariery w nieruchomościach miałem wspólnika Polaka, świętej pamięci już, i on do mnie ciągle mówił, że ja mam szybki procesor. Aha. Bo procesor szybki, ja zatrudniam parę osób takich ciekawych, którzy ze mną współpracują i parę osób ma podobny szybki procesor. Szybki procesor moim zdaniem to jest ktoś, kto powiesz mu raz i nie musisz powtarzać. Nawet nie skończysz zdania, nie musisz tłumaczyć mu, jak on ma to zrobić, on już to wie. I właśnie Jacek o tym mówił ciągle, że ja mam ten szybki procesor. Coś zaczynamy robić, o czymś mówić, mówię, dobra, wiem. Ktoś przydałby mi się taki na, powiedzmy, moim miejscu pasażera u mnie w aucie, bo powiedzmy auto to jest moje biuro. Spędzam dziennie więcej chyba w aucie czasu niż w domu. Wszędzie jeżdżę, wiadomo, spotkania, jakieś tam meetingi, te wizyty na tych moich budowach, na tych inwestycjach. Jakby AI wygenerowało mi takiego mego sobowtóra. Z tym Jeszcze szybkim musiałbyś go lubić, bo... z szybkim procesorem. Nie, najlepiej, żeby się nie odzywał za dużo. Okej. Tylko czytał w moich myślach i czasami nie potrzebuje dokończyć tego zdania, żeby wiedział, co trzeba zrobić. A ktoś mi taki jest potrzebny w tym moim biznesie, żebym się mógł naprawdę rozwinąć i wziąć to wszystko jeszcze, powiedzmy, na inny poziom. Nadal uważam, że jestem w stanie to zrobić. Dla wielu, którzy będą to oglądać, Twój rozwój jest już i tak ogromny. Ja myślę, że jestem, jeśli chodzi o moją osobę, ja wierzę i widzę, że to jest dopiero początek. Ciągle Pięknie. mam nadzieję, że właśnie jak ci moi synowie już dorosną, jeden zaczął współpracować ze mną. No nie teraz jeszcze, bo jeszcze jest młody, ale za te powiedzmy parę lat podejrzewam, że będzie w stanie wynieść ze mną powiedzmy ten mój nasz biznes wspólny. Będzie lepszy od Ciebie? Daj Boże, wiesz, tego mu życzę. Będzie pomógł mi to wynieść wyżej, bo no wiadomo, my jesteśmy tacy oldschoolowi już, czasami są rzeczy, które na pewno wiemy, że one by pomogły nam, tylko że nie chcemy się już powiedzmy w to bawić, a te nasze dzieci, oni mają troszkę inną wizję na przyszłość i ja wierzę w to, że właśnie chyba to takie AI nasze To rośnie. Tak, dopiero rośnie, dojrzewa jeszcze. Fantastycznie, dziękuję. Paweł, czy boisz się momentu, w którym AI podpowie Ci decyzję sprzeczną z Twoimi wartościami? I co zrobisz, jeśli taka decyzja i taka sytuacja się w ogóle wydarzy? Znaczy nie ukrywam, nie wykluczam, że taki moment może nadejść, aczkolwiek ja czasami z natury, jeżeli ktoś mnie próbuje wmawiać coś, ja jestem na nie. Moim AI są panie, które dla mnie pracują, ich doświadczenie, ich wiedza, ich znajomość naszych klientów i tego, w czym się obracamy. One są moim AI, a do tego, tak jak mówiłem wcześniej, idea biznesu, który ja mam w głowie. Wtedy robimy burzę mózgu. Spotykamy się w 5 osób, każdy mówi to, co myśli, to, co mu się wydaje, to, co wie na bazie własnego doświadczenia czy obserwacji i wtedy dochodzimy do wspólnych wniosków i ja podejmuję decyzję. I dla mnie to jest najlepsze AI, tak naprawdę. Pięknie. Dziękuję. Grażynko, AI proponuje Twojej klientce stylizację, która jej nie pasuje, ale ona w to wierzy. Jak reagujesz? Ja Ci mogę powiedzieć, że bez AI mam tutaj kilka takich sytuacji. Okej. Ja już Ci powiem, jak to się odbywa. W gabinecie kosmetycznym, ale myślę też, że w ogóle każdy taki poważniejszy biznes, który ma do czynienia z człowiekiem, gdzie musisz na tym człowieku pracować, wykonać pracę. Więc my mamy coś takiego jak
kwestionariusz osobowy, karta klienta. Nim dokonamy jakiegokolwiek zabiegu, zwłaszcza, że jeśli to mają być zabiegi, nawet jeśli jest to masaż, to jest karta klienta, którą my wypełniamy razem z klientem. I przychodzą panie, które marzą na przykład o zrobieniu sobie zabiegu, nieważne jakiego. I ona wypisuje tutaj, co jej dolega, czy zjada jakieś tabletki, czy ma problemy z nadciśnieniem, w jakim jest wieku. I nagle ona przychodzi z konkretną wizją zabiegu, ona chce mieć dokładnie taki, ponieważ jej przyjaciółka taki miała. I to jest, słuchajcie, 95% klientek, które przychodzą do gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, bo koleżanka, bo zobaczyła właśnie coś w jakimś magazynie mody i ona chce dokładnie Ale to samo. oczekuje też takich efektów? No ona pyta, czy ona też taka będzie. Ona chce to wiedzieć. Ale czy naprawdę? Ale czy naprawdę, naprawdę? Czy to na serio jest? To jest zupełnie na serio. Ale ja ci chcę powiedzieć, że to chyba też wynika z osobowości, że ja nie mam problemu, jak jest problem tutaj za drzwiami, żeby wejść i zobaczyć w tą kartę, kiedy klientka zaczyna nie rozumieć, że to jest nie zabieg dla niej. Więc wytłumaczenie kobiecie, że my tego ci nie zrobimy. I ona mówi, ale jak to? Przecież ja chcę to zapłacić. Ale ja ponoszę za panią odpowiedzialność, my tego pani nie zrobimy. Jeśli odmówisz, to ona wróci? Wraca? Zdarzyło się? Wróci czy się obrazi? Marysiu, z mojego doświadczenia umiejętność mówienia nie jest wielką sztuką Tak. i nabywamy ją prowadząc biznesy swoje. Podobno umiem mówić pięknie nie. Taka Ciąg dalszy sobie profesjonalna może... asertywność. Dokładnie. I staram się zawsze wykazać klientce, że ten piękny zabieg może służył jej klientce. Że jeśli ma problemy z nadciśnieniem, ja nie mogę zrobić tego zabiegu. Jeżeli ma popękane czerwone naczynka, nie mogę jej zrobić jakiegoś tam zabiegu. Jeżeli ma trądzik różowaty, a wiele kobiet po 40 ma te problemy, wynikają one z bardzo wielu rzeczy. Potem wchodzi znowu wiek menopauzalny. Ciało kobiety jest cały czas poddawane jakimś zmianom, ale kobiety tego nie rozumieją. One pędzą w tym pędzie do doskonałości. A kiedy tutaj przychodzi, ja za każdym razem staram się popatrzeć na nią z innej strony, bo ja myślę, że ona nie potrzebuje zabiegu kosmetycznego, tylko ona potrzebuje zupełnie czegoś innego. I dlatego przyjmuje? ja im to mówię. Przyjmuje to? Tak. Przyjmuje. Tak, dlatego, że nie wiedzieć czemu, jak ja to mówię, to one to przyjmują z pozycji autorytetu, ale to wynika już z doświadczenia. To, że te wszystkie, ja kocham moje zmarszczki, ja nie mam zrobionego botoksu, ja nie mam niczego, ale ja uważam, że one mi się należą. One mi się należą, bo mam swój wiek i jeżeli To jest, absolutnie, wiesz, droga. jeżeli ja siebie nie pokocham, to nikt mnie nie pokocha. Jeżeli ja nie będę szczęśliwa, nikt nie będzie szczęśliwy. I ja uważam, że holistyczne podejście do zdrowia i urody to jest właśnie to. I ja tak prowadzę mój biznes. No dobrze, ale jeżeli odmówisz, to proponujesz coś w zamian? Marysiu, ja tej klientce nie odmawiam. Aha, ale... Ja jej tak od- tłumaczę, że ona w odradzisz- ogóle przestaje chcieć tego zabiegu. Rozumiem, ale Ja dajesz coś w absolutnie- zamian, no bo przecież to jest twoja klientka, jednak Absolutnie. potrzebujesz, My żeby ja od razu ją roztaczam. zatrzymać. Marysiu, nigdy nie odmawiamy tutaj klientce. Nigdy. Stawiamy na zdrowy rozsądek, ale ja z nią przechodzę tą podróż, kiedy ona nagle sama przestaje chcieć ten zabieg, a zaczyna pożądać wręcz nowego zabiegu. A, no właśnie, to taka Bo to nie jest powiedzenie nie, bo nie. Ja staram się jej powiedzieć, że to lustro mówi kocham cię, uwierz w to, kobieto. I to, że twoja przyjaciółka, koleżanka, siostra miała fantastyczny zabieg, świetnie, ale on nie jest dla ciebie. Jeżeli masz żylaki, nie postawimy ci tutaj baniek. Jeżeli masz żylaki, nie zrobimy ci masażu łydki. Ale ona musi zrozumieć, że to nie dlatego, że my tego nie chcemy, tylko jej uroda na to nie pozwala. Ale my możemy, bo ma piękne uda i możemy jej zrobić wszystko najpiękniejsze na udzie. Więc zmiana perspektywy, ja tak uważam, O, po prostu. Bardzo ładne podsumowanie. Fantastycznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dziękuję ci za to pytanie. Fantastycznie. Bardzo trafione, tak, dziękuję. Świetnie. Zakończyliśmy pierwszą rundę
I teraz może nasza widownia zada jakieś pytanie, jeżeli jest w ogóle taka potrzeba. Jest. Proszę bardzo. Dziękuję Państwu za tą dyskusję. Było mi bardzo miło Was wszystkich słuchać bardzo uważnie. Moje pytanie nie jest skierowane do żadnej konkretnej osoby. Myślę, że niech ten, kto będzie się czuł jakby tak, odpowiednio do tego pytania, niech udzieli po prostu odpowiedzi. Może wszyscy z Państwa. Czego testem jest AI na świecie? Takie mam pytanie. Dziękuję. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, w ogóle przepiękne pytanie, bardzo głębokie. Myślę, że testem miłości. Miłości. Myślę, że w tym pędzie, w tej logice, w tym, tak jak mówię, teraz powiem z perspektywy... Testem miłości powiedziałaś, Testem tak? miłości. Okej. Miłości do siebie, miłości też, którą budujemy z innymi ludźmi. Myślę, że docenimy wartość relacji, którą często zaniedbujemy właśnie przez ten pęd, przez biznes, przez bycie przedsiębiorczą osobą, mężczyzną, kobietą. Więc myślę, że jest testem miłości. Takim powrotem do czucia. Bo miłość to jest czucie. Tak naprawdę sama po sobie wiem, jak wpadłam w pułapkę tworzenia różnych projektów. Zbudowałam ich 14. Natomiast ja przestałam czuć. I wchodząc w przestrzenie sztucznej inteligencji jest pokusa, żeby tworzyć jeszcze więcej, bo mój pomysł, który wrzucam, a co o tym sądzisz, ona generuje mnóstwo jakby dodatkowych pomysłów do mojej idei. Natomiast ja wtedy przestaję być w relacji ze sobą, przestaję być w relacji z innymi, przestaję być w relacji ze światem, więc z mojej perspektywy jest ogromnym testem miłości, powiem więcej, powrotem, ja wierzę w to, że będzie powrotem do miłości, do czucia, do budowania prawdziwych relacji z drugim człowiekiem. Bardzo dziękuję za pytanie. Jestem ciekawa Ale też innych myślę, perspektyw. że tutaj pozostali rozmówcy też chcieliby się odnieść do tego pytania. Znaczy, mi się wydaje, że też jest testem siły, naszej siły tu z walką z tym pędem, z tym wszystkim, z naszą ideą prowadzenia biznesu, naszą wewnętrzną siłą i że jednak czasami mówimy nie. Co tam AI nam podpowiada. My jednak mówimy nie, to jest moja idea i ja będę prowadził swój biznes, tak. A czy wtedy Więc- AI powie, masz rację? Czasami Jeśli się- pewnie tak. jeśli się zawetujesz? Jeżeli powiesz nie i udowodnisz AI, że przynosi to odpowiednie rezultaty, mi się wydaje, że AI w końcu napisze coś w rodzaju, że jednak miałeś rację w tym twoim biznesie. Może się nie odniesie do całości świata, ale odniesie się do twojego biznesu, bo rezultaty będą pokazywać to, że to, co ty robisz, jest dobre dla twojego biznesu. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze, że to, co robimy dla naszego biznesu, my uważamy, że to jest najlepsze i tak chcemy go prowadzić. Pięknie. Mariusz? Ja tutaj się powtórzę, bo zgadzam się doskonale z wami, co żeście powiedzieli. Jednak te uczucia są najważniejsze i na pewno nas AI nauczyło, że trzeba słuchać się nadal serca. Słuchać swoich się uczuć, swojej intuicji. A to chyba nie zastąpi niczego. Te uczucia są najważniejsze. I nie będę się powtarzał, bo doskonale zgodzę się z przedmówcami. Jestem w 100% nawet pewny, że tak dokładnie będzie. Paweł? Ja sądzę, że AI jest tak naprawdę testem trochę samoświadomości. Tak jak Martyna powiedziała, miłości do siebie, tak jak Tomek powiedział, AI nie może ci powiedzieć, że masz rację, tak, go for it, ale z tego względu, że to jest bardzo subiektywne. Każdą AI, którą budujemy na bazie tego, co nam się wydaje, żebyśmy chcieli usłyszeć i AI nam to daje. Daje nam to poczucie tego prawdziwego fejku. Tak bym to ujął. A wracając do pytania, właśnie sądzę, że jest to testem samoświadomości, żebyśmy zobaczyli my, czego chcemy, co mamy, czym dysponujemy i co jesteśmy, w jakim stopniu jesteśmy w stanie wykorzystać to AI
pod warunkiem, że będziemy my kontrolować AI, a nie w odwrotną stronę. AI będzie kontrolowało nas. Słusznie. I może Grażynka, podsumuj. No, wszystkie nasze tutaj wypowiedzi i tak samo wszystkich moich przedmówców sprowadzają się do jednego, że to my decydujemy, kto ma zostać naszym przyjacielem, kto ma zostać naszym asystentem na fotelu w samochodzie, przy stole, w biurze, przy biurku. Ja z moich doświadczeń i z tego, co muszę robić każdego dnia w związku z biznesem i prowadzeniem tego biznesu, to mogę powiedzieć tylko jedno. Ja na koniec dnia i tak decyduję, czy ja przyjmę to doradztwo z mojej asystentki w sztucznej inteligencji, czy ja skorzystam z jej sugestii, czyli nasza decyzyjność niech zostanie w naszych rękach. I to jest, myślę, najważniejsze tutaj. Piękne podsumowanie. Kochani, myślę, że poznaliście się już wystarczająco, to co robicie nawzajem. Przechodzimy teraz do kolejnej rundy, kiedy lider pyta lidera. Vispa TV is a modern media platform where the stories of people, brands, and ideas take a professional form. We produce premium interviews and high-quality video content that build visibility, credibility, and trust in the digital space. We support leaders, entrepreneurs, and organizations, helping them communicate their values, projects, and achievements in a clear, authentic, and inspiring way. By combining media industry standards with a social mission, we create a space for dialogue, growth, and real impact. This is where initiatives are born that connect people, strengthen communities, and show that success has many faces. Vispa TV, your partner in building communication, reputation, and narrative. Vispa TV, where you see people achieve.